No dobra, co to mamy do poczytania? W dzienniku wszystko wyczyszczone. Leksykon. Statki i pojazdy. Statki kosmiczne pancernik. Pancerniki to ostateczny argument w bitwach kosmicznych. Miliony ton metalu, ceramiki i polimerów, których jedynym celem jest masowe ostrzeliwanie jednostek przeciwnika. Żaden zdrowy na umyśle dowódca nie stanie do walki z pancernikiem, chyba że sam dysponuje podobną jednostką. Tak, pancerniki to chyba najrzadziej spotykane statki, są olbrzymie i są spore ograniczenia co do ich produkcji. Źródłem potęgi pancernika jest jego główne działo. Pancerniki mają od 800 metrów do kilometra długości, a ich główne działa mają proporcjonalnie taką samą długość. 800-metrowy akcelerator masy jest w stanie w ciągu 2 sekund zwiększyć prędkość 2-kilogramowego pocisku aż do 283 km na sekundę. Każdy z takich pocisków ma energię kinetyczną 38 kiloton trotylu, moc 3 razy większą niż broń atomowa, która zniszczyła Hiroshimę. Podczas bombardowania planet część tej energii kinetycznej jest tracona ze względu na tarcie przy ponownym wejściu w atmosferę. Przyjmuje się, że każda jednostka atmosferyczna powietrza zabiera mniej więcej 20% energii pocisku. W chwili obecnej flota Turian posiada 37 pancerników, Asari 21, Salarianie 16. Ludzkość dysponuje 6 pancernikami, ale dodatkowy budowany jest na stacji Arcturus. Okręty wojenne przymierza nazywane są na cześć ziemskich szczytów górskich. Klasa Everest, Everest, Fuji, Elbrus. Klasa Kilimandżaro, Taishan, Shasta, Aconcagua. Jeszcze w budowie. No, na całą galaktykę tych pancerników jest tylko garstka. A co tu w technologii mamy? O wzmacniaczach czytaliśmy. Przeczytajmy o komunikacji. Komunikacja w czasie rzeczywistym staje się możliwa dzięki sieciom drogich boi komunikacyjnych, przekaźników masy mogących łańcuchowo przekazywać dane dzięki laserom. Boje komunikacyjne ustawione są wedle wzorca rozchodzącego się od przekaźnika masy. Same boje to w rzeczywistości gromady prymitywnych, miniaturowych przekaźników masy. Każda boja połączona jest z drugą, odpowiadającą jej boją w sieci, tworząc tunel przestrzeni o niskiej zawartości masy. Wąskie lasery komunikacyjne przechodzą przez te rury w przestrzeni nadświetlnej, umożliwiając praktycznie natychmiastową komunikację z każdym miejscem w sieci. Sieci łączą się ze sobą między regionami za pomocą laserów komunikacyjnych poprzez przekaźniki masy. Podczas korzystania z tego systemu jedynym opóźnieniem w komunikacji jest opóźnienie świetlne występujące pomiędzy źródłem lub adresatem a najbliższą boją. Jak długo obie strony pozostają w odległości połowy sekundy świetlnej od najbliższej boi, około 150 000 km, tak długo uzyskuje się efekt komunikacji w czasie rzeczywistym. Ponieważ boje znajdują się we wszystkich regionach, do których można podróżować, większość populacji korzysta z nielimitowanego dostępu do środków natychmiastowej komunikacji. Opóźnienie komunikacyjne dotyka tylko te statki, które znajdują się poza ustalonymi trasami kosmicznymi, w okolicach niezamieszkałych gigantów gazowych lub w innych nieskolonizowanych regionach. W czasie wojny sieci boi komunikacyjnych stają się zwykle pierwszym celem ataków. Kiedy uda się przerwać sieć, informacje z odciętego systemu mogą wydostawać się przez kilka tygodni lub nawet lat. W systemach nieposiadających jeszcze sieci, boi lub tam, gdzie sieć została zniszczona, wartka komunikacja oznacza przekazywanie informacji za pomocą szybkich statków kurierskich lub bezzałogowych sond informacyjnych. No, komunikacja w kosmosie nie jest taka prosta, jak widać. Komunikacja dalej o zarządzaniu coś.
Chociaż boje komunikacyjne umożliwiają natychmiastową transmisję, mają jednak ograniczoną przepustowość. Z racji tego, że tryliony użytkowników mogą w tym samym czasie próbować przepchnąć swoją wiadomość przez tę samą boję, dostęp do sieci wydziela się zgodnie ze stopniem zapotrzebowania. Rada Ctadeli i Widma mają absolutny priorytet i jeśli wykorzystują całą dostępną przepustowość, to wszyscy inni muszą poczekać. Rządy i struktury wojskowe są na następnym miejscu. W czasie wojny cywilna komunikacja może opóźniać się o kilka godzin lub nawet dni. Wywiad wojskowy przygląda się pingom w sieciach różnych systemów, chcąc przewidzieć, gdzie nastąpi skumulowanie wojsk przeciwnika. Poza rządami i strukturami wojskowymi, wysokie priorytety komunikacyjne sprzedaje się temu, kto daje najwięcej. Konglomeraty medialne, a w szczególności sieci zajmujące się dostarczaniem najświeższych wiadomości, kupują wysokie priorytety, by dotrzeć do swych widzów z jak najbardziej aktualnymi informacjami. Korporacje potrzebują możliwości szybkiego przesyłania informacji i jak najszybszego otrzymywania odpowiedzi, np. instytucje finansowe i firmy inwestycyjne. Również inwestują w priorytetowy dostęp znaczne sumy. Fundusze uzyskane ze sprzedaży priorytetowej przepustowości pożytkowane są na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. Chociaż każdemu posiadaczowi komputera zagwarantowano darmowy i nieograniczony dostęp do ekstranetu, zwykły użytkownik znajduje się na końcu kolejki dostępu do łącza. Korporacje zajmujące się odsprzedawaniem przepustowości korzystają z kapitału inwestycyjnego do nabywania bloków priorytetowego dostępu, a następnie oferują je klientom w ramach abonamentu. No. Dobra, wystarczy tego na razie. Tali, coś powiesz? When I first arrived on the Citadel, I spent nearly 3 hours being questioned by the officers here before they would let me enter the wards. No to nie fajnie, że musiałaś tyle czekać. Quarians aren't too popular with Citadel security. They think we're all beggars and thieves. When I first arrived on the Citadel, I spent nearly 3 hours being questioned by the officers here before they would let me enter the wards. Wrex. Every time I visit the Citadel, CSEC brings me here for a friendly chat. If CSEC were better at its job, there'd be no need for bounty hunters like me. No to w sumie dla ciebie korzyść jest. Dobra, miejmy nadzieję, że kapitan w końcu nam powie, o co chodzi z tym, co kiedyś tam Harkin powiedział. Dobra, pogadajmy z nimi oboma. I've got big news for you, Shepard. Captain Anderson is stepping down as commanding officer of the Normandy. The ship is yours now. She's quick and quiet, and you know the crew. Perfect ship for a Spectre. Treat her well, Commander. No, smutne i szczęśliwe zarazem. Dostajemy statek, ale kapitan ustępuje ze służby. Dbajcie o niego, no dobrze. I'll take good care of her, sir. I know you will, Commander. Dlaczego rezygnujesz? I want the truth. Why are you stepping down, sir? You needed your own ship. A Spectre can't answer to anyone but the Council. And it's time for me to step down. No, to jest słaby argument. Coś więcej gadaj. Come clean with me, Captain. You owe me that much. I was in your shoes 20 years ago, Shepard. They were considering me for the Spectres. No proszę, sam się przyznał. Nie musieliśmy o tym wspominać. Why didn't you ever mention this? What was I supposed to say? I could have been a Spectre, but I blew it? I failed, Commander. It's not something I'm proud of. Ask me later and I'll tell you the whole story. For now, all you need to know is, I was sent on a mission with Saren, and he made sure the Council rejected me. I had my shot. It came and went. Now you have a chance to make up for my mistakes. No dobra. I won't let you down, sir. Saren's gone. Don't even try to find him.
But we know what he's after. The conduit. He's got his Geth scouring the Traverse looking for clues. We had reports of Geth in the Pharaoh system shortly before our colony there dropped out of contact, and there have been sightings around Noveria. Find out what Saren was after on Pharos and Noveria. Maybe you can figure out where the conduit is before he does. Tak, Feros i Noveria, nasze główne cele teraz to będą. Ciekawe bardzo miejsca. Szczególnie Noveria. Jak dla mnie. Co ze żniwierzami? The Reapers are the real threat. I'm with the Council on this one, Shepard. I'm not sure they even exist. But if they do exist, the conduit's the key to bringing them back. Stop Saren from getting the conduit, and we stop the Reapers from returning. Okej. Dobra. I'll stop him. We have one more lead. Matriarch Benezia, the other voice in that recording. She has a daughter, a scientist who specializes in the Protheans. We don't know if she's involved, but it might be a good idea to try and find her. See what she knows. Her name's Liara, Dr. Liara Tassoni. We have reports she was exploring an archaeological dig on one of the uncharted worlds in the Artemis Tau cluster. Tak, czyli tak naprawdę mamy 3 tropy, 3 miejsca, w które musimy się udać. Kolejność tak naprawdę zależy od nas. To, co tutaj powiemy, to nie ma znaczenia. Możemy powiedzieć w sumie, że zaczniemy właśnie tam. Sounds like we should head for the Artemis Tau cluster. It's your decision, Commander. You're a Spectre now. You don't answer to us. But your actions still reflect on humanity as a whole. You make a mess and I get stuck cleaning it up. To wasze zadanie. Tak to zbyt kuszące, żeby nie wziąć. I'll take care of Saren. You take care of the political fallout. Not exactly the answer I was looking for, Shepard. Remember, you were a human long before you were a Spectre. I have a meeting to get to. Captain Anderson can answer any questions you might have. Okej. O nie, dostaliśmy renegata. No dobra. Rozmawiamy z kapitanem. Yes, Commander? Tak, znowu dość długa rozmowa. No dobra, zacznijmy od może nic ci nie jest. How are you holding up? Honestly, this isn't how I pictured my career coming to an end. Pushing papers really isn't my thing. But you're the one who can stop Saren. I believe in you, Shepard. If that means I have to step aside, so be it. Okej. A jaka jest w końcu ta wasza przeszłość? Tell me what happened with you and Saren 20 years ago. It's close to 20 years ago now. Ambassador Goyle was our representative here on the Citadel. Like Udina, she wanted to get a human into the Spectres. She chose me. The Council sent Saren to keep an eye on me and evaluate my performance, just like they sent Nihilus to keep tabs on you. Okej. Dlaczego to ukrywasz? Why weren't you honest with me? It's not something I'm proud of. I had a chance to become the first human Spectre, and I failed. Saren made sure of that. Co się stało? I think I deserve the whole story. We had intel on a rogue scientist being funded by Batarian interests. He was trying to set up a facility to develop illegal AI technology out in the Verge. Alliance intel had done all the work, but the Council wanted a Spectre involved. We compromised. I was assigned to help Saren in his investigation. We tracked the scientist to a refining facility on Kamala. He was hidden away somewhere inside, protected by an army of Batarian mercenaries. The plan was simple. Sneak into the plant, capture the scientist, sneak back out. Quick, quiet, and a minimum of bloodshed. Tak, tutaj Anderson miał do czynienia z batarianami, z taką rasą, którą akurat będziemy się mogli tylko raz spotkać w tej części gry. No i co poszło nie tak? I'm guessing things didn't go as planned. Saren and I split up to cover more ground.
Then about halfway through the mission, there was a massive explosion in the refinery core. Officially, it was ruled an accident, but I think Saren detonated it on purpose to draw off the enemy guards. How many casualties? The explosion tore the refinery to shreds. The whole place was on fire. Black chemical clouds poured out into the atmosphere. Nobody inside survived. There was a camp for the workers and their families nearby. Between the fires and the toxic fumes, the final death count was over 500. Mostly civilians. Saren didn't care. The target was eliminated, mission accomplished. And I ended up taking the blame. That ended all talk of me joining the Spectres. No to Saren chyba już wtedy chciał się pozbyć ludzi. Saren caused the explosion. How'd he pin it on you? In his report, Saren accused me of blowing his cover. He said it was my fault the guards were ready for us. He claimed that's why it turned into a massacre. Saren's report was all the proof the Council needed to kill my chances of becoming a Spectre. No to nie była twoja wina, pewnie o tym wiesz, ale ci powiemy. Don't blame yourself, Captain. I don't. I blame Saren. I think he wanted things to go bad. He was looking for an excuse to blow that refinery. Maybe he just likes the violence. Maybe he was just trying to make me look bad to keep humans out of the Spectres. If so, he pulled it off. O, drugą odpowiedź też możemy tutaj użyć, no to bierzmy. Why'd you let him get away with it? Who do you think the Council was going to listen to? Me? Or their best agent? I had a bad feeling about him right from the start. I should have been more careful. Maybe I could have stopped things before they got out of hand. To podobna historia jak z nami, tylko nam się udało udowodnić winę Sarena. The only thing I care about is stopping Saren. You're right, Commander. It's no good living in the past. Dobra, to jeszcze dowiedzmy się troszkę więcej o tych miejscach, w które musimy pojechać. Feros. Any extra intel you can give me on our colony at Pharos? The entire planet used to be one giant Prothean city. Mostly ruins now. But some of the infrastructure is still intact. The colony tried to build on what the Protheans left behind. We lost all contact with them when the Geth attacked. Tak, Feros to jedna wielka ruina. Noweria. What can you tell me about Noveria? Novaria's trouble. Always has been. The whole planet's basically a center for corporations to conduct illegal research. Watch your back there, Shepard. Spectres are about the only form of citadel authority Noveria respects. But they aren't popular. Tak, Noweria jest skomplikowana, jeśli chodzi o władzę tam różnych korporacji. A w gromadzie Artemis Tau co się dzieje? What do you know about the Artemis Tau cluster? Not much. I've never been there myself. A handful of systems with a few small, uncharted worlds, but no real colonies. Might not be easy finding Dr. Tassoni out there. My advice is to look for the world with the Prothean ruins. No, czyli tutaj akurat mamy do przeszukania całą gromadę. Nie wiemy konkretnie, jaka to jest planeta. No dobra. I should go. I'll be here if you need anything. Ojej, chyba dużo wpisów dostaliśmy do leksykonu. Teraz. I tu jeszcze mamy uzbrojenie Normandii do zbadania. Kolejny wpis. O, kadłub. Też jeszcze jeden wpis. O, silniki odrzutowe Normandii. Tak, to się chyba nam odblokowało, gdy staliśmy się kapitanem Normandii. Bo wcześniej nie można tego było przecież kliknąć. Okej, chyba tylko 3 wpisy. No dobra. Tak, i będziemy sobie tutaj po raz pierwszy wchodzić do Normandii jako kapitan statku. Śluza powietrzna. I teraz będzie proces Stand by, shore party. Decontamination in progress. dekontaminacja. Musimy się oczyścić. Decontamination in progress. No.
heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. O, dzięki, ale pocieszyłeś nas tutaj. Tak, z Jokerem dawno już się nie widzieliśmy. Niezbyt mi to pasuje. No okej, może być. Captain Anderson should be the one in charge. It's like I'm stealing the ship from him. Yeah, the captain got screwed. But it's not like you could have stopped it. Nobody's blaming you. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. Tak, zrobimy przemowę. Teraz działamy po mojemu. Nie. Teraz będziemy szczerzy, tak jak zawsze. This is Commander Shepard speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. For too long, our species has stood apart from the others. Now it's time for us to step up and do our part for the rest of the galaxy. Time to show them what humans are made of. Our enemy knows we're coming. When we go into the Traverse, Saren's followers will be waiting for us. But we'll be ready for them, too. Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped. And I promise you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud. The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, sir. Tak jest. Dostaliśmy teraz idealistę z kolei. No i teraz zbyt prędko nie opuścimy Normandii, bo wszyscy będą chcieli z nami gadać. No i mamy też dużo wpisów, chociaż tak, tutaj wpis było znowu do leksykonu do zdobycia. No dobra, pogadajmy z Jokerem. Commander, something you need? Raport stanu statku. Wszystko ok? How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. Jesteś bardzo pewny siebie. No dobra. I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. No właśnie, dopiero teraz dowiadujemy się, że Joker ma jakąś chorobę. Bardzo niefajną. Zaraz nam pewnie o niej opowie. I'm sorry, Joker. I didn't even know you were sick. You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you like the sound of snapping shin bones. No właśnie, Joker jest bardzo kruchy. Ale jeśli chodzi o pilotowanie Normandii, to faktycznie jest najlepszy. Powiedz o swojej chorobie. I need to know more about this Vrolik syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what causes it. Genetic, maybe. It's treatable, but there's no cure. They classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a productive member of society. You're not gonna break a bone trying to fly the ship, are you?
I don't fly with my feet, Commander, so I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss, though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. Okej. I'm not trying to make you uncomfortable. Let's talk about something else. Whatever you want, Commander. Tak, jak zyskać swój przydomek, bo on nie ma na imię Joker. On ma na imię Jeff. Tak, Jeff ma na imię. A dlaczego tak na ciebie mówią Joker? Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. You're dodging the question. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, and it stuck. Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy, even better than the instructors, and everybody knew it. They'd all got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation? Tak, Joker podkreśla, że jest dobrym pilotem, co troszkę rekompensuje mu tą chorobę. Jeszcze mamy tu historię osobistą, to coś nowego jest, nie wiem. How'd you end up joining the Alliance? Look, if you're looking for an inspirational tale of the crippled kid overcoming impossible odds, you're gonna be disappointed. My mother was a civilian contractor working for the Alliance. I basically grew up on the Arcturus station back when they were building up the fleets. Spend all that time around Alliance ships, there's a good chance you'll end up going to the Academy. No proszę, on mieszkał na Arcturusie. I have to go. Alright, see you. No i Joker znowu dał nam pełno wpisów do leksykonu. Dziękujemy bardzo za taki prezent. Tak, co tu nam powie Presley? Mów, co wiesz. If anyone has to take over for Captain Anderson, I'm glad it's you. I'm not sure about having non-humans on our ship, though. Co ty gadasz? Masz wątpliwości co do mojej załogi? Są po naszej stronie. We're all on the same team here, Presley. With all due respect, sir, that's what they said about Nihilus. Look how that turned out. No, jak do czego to doprowadziło? Kwestionujesz moje decyzje? I'm in charge here, Presley. I decide if we have non-humans on this vessel. Yes, sir. Understood, sir. No, i już się nie kłóć. Obcy na statku. O co ci chodzi? Speak freely, Presley. I want to know if you have a problem with non-humans. It's not that, Commander. Humanity has always handled its own problems. Saren attacked one of our colonies. We should be the ones to stop him. We don't need their help. Nigdy nie odrzucaj oferty pomocy. Some people think asking for help is a sign of weakness. That's just being stupid and stubborn. No matter how strong you are, allies can make you stronger. I guess so. Maybe I'm just stuck in the old ways of thinking. But don't worry, Commander. This won't be a problem. Okej. Trzymam cię za słowo. Pytanie osobiste. How did you end up assigned to the Normandy? I signed up with the Alliance as a navigator right out of school, following in my grandfather's footsteps, I guess. My first posting was on the Agincourt. We were one of the first reinforcements to arrive at Elysium after the Blitz hit, and those raiders were no match for an Alliance frigate. Of course, the only reason the colony was still standing was because of you, Commander. I can't believe you held out as long as you did. Tak, znowu wspominają to, że uratowaliśmy kiedyś tam kolonię, jeszcze przed akcją gry. A teraz jesteście tutaj. How'd you end up on the Normandy? I got my officer's commission after Elysium. Must have made an impression on the right people. Captain asked for me when he was picking his crew. No fajnie. To tyle. Carry on, Presley. Yes, sir. Tak, dostaliśmy punkciki i do listy i do renegata. Tak, teraz mapę galaktyki będziemy mogli użyć, ale to jeszcze później troszkę zrobimy.
Tutaj coś więcej się jeszcze pojawiło. Nie, w pokoju komunikacyjnym jest nic. Tylko krzesła. A my sobie pójdziemy jeszcze gdzieś niżej. Po schodkach. Tak, ciekawe, że między tym piętrem a tamtym są schody, a jeszcze niżej to trzeba windą jechać. Dobra, tutaj chyba mamy jeszcze instrukcje dla personelu, czyli kolejny wpis do leksykonu. Tak, teraz ta kabina jest nasza. Tak, przejmujemy sypialnię po Andersonie. No dobra, i na razie sobie na tym zakończymy, chociaż... tak, na razie kończymy, dobra.